Co się zdarzyło w Silver Lode? Scenariusz, zdjęcia, muzyka, reżyseria. Witamy w Silver Lode. Wielki piknik i parada z okazji 4 lipca. Zaraz wybuchnie. Szukam Dana Ballarda. Może pani mi powie, gdzie go znajdę. Jestem jego przyjacielem. Niech pan poszuka, napije się pan wody? Jego oczy były przerażające. Dzień dobry. Zna pani Dana Ballarda? Może. A co panu do tego? Gdzie on jest? Wygodnie się urządził. Gdzie go znajdę? Spokojnie. Może napije się pan w Targats. Tam może pan znaleźć mnie. Ćwiczę na paradę. Czołem nieznajomi, przyjechaliście na piknik? Miło, że chcecie świętować z nami 4 lipca. Gdzie znajdę Ballarda? Dana? Jest bardzo zajęty. Gdzie on jest? U Zacharego Evansa. Czyli gdzie? Skręćcie w lewo na rozstaju, to największy dom, nie przegapicie. Nie powinieneś był mu mówić. Dlaczego? Wyglądali na rewolwerowców. Czyli to przyjaciele Ballarda. To musi być tu. Nie dajcie się zaskoczyć Ballardowi. Pamiętajcie, jest szybszy niż grzechotnik. Przyjaźni nieznajomi są mile widziani w Silver Lode. Szukam Dana Ballarda. Mogę spytać czemu? A ty to kto? Nazywam się Uli. Jestem szeryfem. Czego chcesz od Dana Ballarda? Chcę jego śmierci. Już mnie zostaw. Danie Ballardzie, choć znam cię krótko, stałeś się częścią tego miasta. Znam Rose od dziecka. Wasz ślub to najszczęśliwszy moment mojej posługi. Chodźcie, zaczynamy. Wszyscy na swoje miejsca.
Spójrz, szeryfie. Możesz ująć dłoń panny młodej. Danielu Ballardzie, czy bierzesz Rose Evans za żonę, by ją kochać i szanować w zdrowiu i w chorobie, aż do śmierci? Witaj, Ballard. Pamiętasz mnie? McCarthy. Minęły 2 lata. Wygląda na to, szeryfie, że znalazłem właściwego człowieka. Jeśli to ma być weselny żart, to nie żart, Mitch. Przykro mi, Rose. Zachary? To marszałek federalny McCarthy. Ma nakaz aresztowania Dana. Rząd chce cię żywego lub martwego. Ostatnim razem uciekałeś przed sprawiedliwością za kradzież bydła. Złodziej bydła nie zostaje marszałkiem Stanów Zjednoczonych, a niewinny człowiek nie ucieka. Przysięgałem, że cię znajdę, Ballard. Myślałem, że będziesz uzbrojony. Pod jakim zarzutem? Morderstwo. Nie wierzę w to. Jeśli jesteś marszałkiem, pokaż dokumenty. Ted, sprawdź to. Oczywiście. Jako prawnik i przyjaciel radzę ci milczeć. Dokumenty wyglądają w porządku. Jesteś moim więźniem, Ballard. Spróbuj uciec, a strzelę ci w plecy, jak ty mojemu bratu. Kłamca. Zrób to, McCarthy. Załatwmy to. Zabicie bezbronnego człowieka to morderstwo. Nie jest tego wart. Widzę, Ballard, że zdobyłeś wielu przyjaciół. Kupiłeś ich za pieniądze skradzione mojemu bratu? Znam Dana od 2 lat. To mój przyjaciel i jeden z najlepszych ludzi, jakich poznałem. Mój brat też był dobrym człowiekiem. Zostawił młodą żonę jak ona. Kontynuujcie ślub. Chyba że panna młoda zmieniła zdanie. Nie zmieniłam zdania. Jesteśmy gotowi, pastorze. Lepiej to przełóżmy. Kontynuujcie. Jesteś częścią rodziny, Dan. Widzisz, nic się nie zmieniło. W zdrowiu i w chorobie, aż do śmierci? Musisz poczekać. To twój ślub, Ballard, a może raczej pogrzeb. Przed nami długa droga. Ruszajmy. Nie możesz go tak zabrać. Na pewno możesz coś zrobić. Należy mu się rozprawa. Zgłoszę się do sędziego Cranstona o nakaz habeas corpus. Nigdzie nie idziesz. Nie przekraczasz swoich uprawnień, marszałku? Powiedziałem, że masz zostać. Stań po stronie Dana. Idź do sędziego Cranstona. Zmarnowałem dość czasu na ciebie i twoich przyjaciół. Ruszaj. Nie obchodzi cię ludzkie życie? Oko za oko, ząb za ząb. Tak jest w Biblii. Jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. To też jest w Biblii. Ruszaj, Ballard. Chyba nie wierzycie, że Dan jest winny. Ten marszałek chyba wie o Ballardzie więcej niż my. Znamy go dopiero 2 lata. Jestem pewien, że Dan może to wyjaśnić. To czemu tego nie zrobił? Wiesz, dlaczego tu jestem, Ballard. Mów, albo za godzinę będziesz martwy. Nie ma powodu do takiego pośpiechu. Szanuję pański autorytet, ale proszę poczekać na odpowiedź sędziego Cranstona.
Kiedy sędzia podejmie decyzję, wyślijcie do nas kogoś. Będziemy w drodze do Discovery. Jeśli nie chcesz iść pieszo, poproś któregoś z przyjaciół o konia. Chwileczkę. Trzymaj go, Kirk. Zajmiesz się nim, szeryfie, czy ja mam to zrobić? Dan, niezależnie od naszych uczuć, marszałek reprezentuje prawo. Jeśli powstrzymasz ich przed zrujnowaniem miasta, pójdę po swojego konia. Wreszcie mówisz z sensem. Weź. Zostaw broń, załatwimy to zgodnie z prawem. Co mam robić? Jak zabijesz jednego człowieka, to nie jest trudno zabić drugiego. Trzeci to już łatwizna. Najdziwniejsze wesele, jakie widziałem. Wygląda na to, że przeszłość dopadła Ballarda. Idźcie do domu, szukacie kłopotów. W naszym mieście ludzie chodzą, gdzie chcą. Bijcie w dzwony w całym mieście. Ojcze, zabierają Dana. Nie mogę temu zapobiec. Mówią, że za morderstwo. Ballard przybył tu jako włóczęga, a w 2 lata dorobił się rancza i najbogatszej dziewczyny w mieście. Podobno Ballard strzelił bratu marszałka w plecy. Wygląda na to, że miesiąc miodowy dobiegł końca. Dolly, albo jesteś zazdrosna, albo po prostu złośliwa. Cokolwiek się dzieje, Dan, jesteśmy z tobą. Dopilnujemy, żebyś miał uczciwy proces. Powinniśmy dokończyć ceremonię, Dan. Tak będzie lepiej. Ale bylibyśmy małżeństwem. Byłabym twoją żoną i wdową. Myślałem, że dziś ślub Dana Ballarda. Wygląda bardziej jak pogrzeb. Może trzeba będzie pochować nieznajomego. 4. Miejscowy bohater. Będzie więcej problemów niż myśleliśmy. Płacę wam za wykonanie zadania w granicach prawa, pamiętasz? Jeśli ktoś zacznie kombinować, zastrzel go. Wspominałeś, marszałku, że możesz mieć trudności z dostarczeniem więźnia żywego. Dlatego zwołaliśmy pospolite ruszenie, by upewnić się, że nie ucieknie. Pojedziemy z wami aż do Discovery. Co tu się dzieje? Przyprowadź konia Ballarda. Pan też umie chodzić. Tom, osiodłaj mojego konia. Pośpiesz się. Dziś jest gorąco. Ruszaj się. Danielu, siostry William i ja postanowiliśmy interweniować w twojej sprawie dla sprawiedliwości.
Dla ciebie Dan Ballard może być bohaterem, ale dla mnie i dla prawa to zwykły morderca. Idź po konia, Ballard. Dzięki, Tommy. Dan, niektórzy myślą... Dlaczego nic nie wyjaśniłeś? To by nic nie dało. Zabiłem jego brata. Nazwałeś go kłamcą, bo powiedział, że strzeliłem mu w plecy. Zaufaj mi, Rose. Ufam. Wzruszające. Pożegnaj się z damą i ruszamy. Mężczyzna na wesele powinien się ogolić. Ja i chłopaki mamy ochotę zabawić się w golibrodów, Dan. Co o tym sądzisz? Nie można strzelać do marszałka, ale się zdarza. Ten człowiek oskarża mnie o morderstwo. Dziękuję za wsparcie, ale nie chcę, żeby ktoś został ranny. Ted Taylor jest u sędziego i prosi o przesłuchanie. Marszałek nie powinien mieć nic przeciwko, jeśli nakaz jest w porządku. Masz rację, Dan, zmusimy marszałka do czekania. Szeryfie, ten człowiek strzelił mojemu bratu w plecy, ukradł $20,000 i uciekł. No dalej, nazwij mnie kłamcą, Ballard. Dalej, Ballard. Jesteśmy z tobą. Dan wpłacił do banku 20,000 tego samego dnia, kiedy przyjechał. Zastanawiam się, zabieram więźnia. Z drogi. Daj nam znak, Dan, a go załatwimy. Twój ruch, McCarthy. Ten obywatel domaga się swoich praw. Zgoda. Stróż prawa nie powinien dać się ponieść emocjom. Jeśli byłem nadgorliwy, przepraszam. Szeryfie, gdzie mieszka sędzia? Chciałbym z nim porozmawiać. Na końcu ulicy zaprowadzę cię. Dan, tak się martwiłam. Ja też, nie tylko o Dana. Myślałam, że dojdzie do masakry. Nadal może do niej dojść. Dan, nie strzeliłeś nikomu w plecy, prawda? Nie, Tommy. Gdybyś to zrobił, nigdy bym już nikomu nie uwierzył. Czego oczekujesz od sędziego? Czasu. Apeluję do pana sędzio nie tylko jako adwokat swojego klienta, ale i jako przyjaciel. Dan Ballard mógł w przeszłości popełnić błędy, ale kto z nas jest bez winy? Rzekoma zbrodnia miała miejsce w innym stanie, więc proszę o wstrzymanie ekstradycji, bym mógł skontaktować się z władzami w Sacramento i zweryfikować oskarżenia marszałka McCarthy'ego. Ted, jesteś niezłym łobuzem. Za każdym razem, gdy bronisz klienta w moim sądzie, muszę siedzieć i słuchać, jak owijasz ławę przysięgłych wokół palca. Ale ja nie jestem ławą przysięgłych, a ten nakaz jest bardziej wymowny od ciebie. Obawiam się, że nie mogę wydać ci nakazu habeas corpus. Proszę wejść. Sędzio Cranston, to jest marszałek McCarthy z Kalifornii. Miło mi, marszałku. Mnie również. Trudno mi przekonać obywateli tej społeczności, że obowiązuje tu coś innego niż prawo tłumu. Pomyślałem, że może moglibyśmy omówić mój problem na spokojnie i bez udziału prawników. Masz coś przeciwko, Ted? Nie, panie sędzio, wierzę w pana osąd. Usiądźcie, panowie. Marszałku? Nie, dziękuję. Szeryfie? W czym problem? Przyjechałem z nakazem aresztowania Dana Ballarda, ale mam problem z jego wykonaniem. Jakieś problemy, szeryfie?
Przyjaciele Dana mieli żal do marszałka, ale z racji 4 lipca i ślubu Dana można zrozumieć ich emocje. Moja praca bywa niewdzięczna, sędzio. Nie lubię przerywać ceremonii ślubnych czy obchodów 4 lipca, ale przejechałem 200 mil konno, by dopaść Ballarda i trafiłem na niego akurat dzisiaj. Czemu nie pojechał pan koleją? Moja trasa prowadziła przez miejsca, do których kolej nie dociera, a Ballard zostawił za sobą ślady od Discovery do Silver Lode. Ten nakaz dotyczy morderstwa popełnionego w Kalifornii oraz kradzieży $20,000. Czy ma pan w tej sprawie osobisty interes? Ofiarą był mój brat. To bardzo niefortunne. Może chodzić o zemstę. Jak zamierza pan przetransportować więźnia? Wracamy tą samą drogą konno. Wypadek na szlaku mógłby zniweczyć wymierzenie sprawiedliwości. Nie będzie żadnego wypadku, sędzio, jadę z nimi. Nie, to sprawa dla sądów. Może lepiej by było, gdybym odmówił ekstradycji. Zamierza pan tak zrobić, sędzio? Nie wiem, ale mam nakaz federalny. Oskarżenie o morderstwo w Kalifornii to niekoniecznie sprawa federalna, ale kradzież i przewóz $20,000 już tak. To prawda. Źle to wygląda, Dan. Nie udało mi się nic wskórać u sędziego. Po co czekać? Zastrzelmy ich. Zostaw broń. Schowaj to. Ballard, sędzia Cranston ma ci coś do powiedzenia. Dan, przykro mi, zawsze w ciebie wierzyłem. Zajęło nam dużo czasu, by zbudować prawo i porządek w tym mieście. Nie możemy tego teraz zniszczyć. Dokumenty marszałka są w porządku, musisz z nim iść. Daj mi 2 godziny, sędzio. Ruszaj się, Ballard. Co robimy, Dan? Nie chcę, żeby nasi ludzie ginęli na ulicy. 2 godziny to niewiele, gdy chodzi o czyjeś życie. Odwlekanie nic nie zmieni. Sędzio, proszę pana w imieniu mieszkańców tego miasta, czy nie mógłby pan wstrzymać tego postępowania? Nie mogę tego nakazać, ale mogę zasugerować, by to zrobić. W imię ludzkiej przyzwoitości. W porządku. Masz 2 godziny, ale 1 fałszywy ruch, a cię zabije. Szeryfie, przez 2 godziny obywatele zajmą się swoimi sprawami, a my swoimi. Jeśli nadal uważasz, że potrzebuję pomocy, za 2 godziny ruszam z więźniem. Nie masz wiele czasu, Ballard. Lepiej dobrze go wykorzystaj. Wygląda na to, że znów rządzą prawo i porządek. Prawo i porządek. Nie pojadę do Discovery. Czekają jak sępy. Jeśli spróbują cię zabrać, będę przy tobie. Mitch, idź po Paula Herberta. Niech otworzy biuro szybko. Tak kochamy Dana, że zapominamy, jak niewiele o nim wiemy. Gdybyśmy mieli wątpliwości, nie musielibyśmy nic dla niego robić. Zajmij się końmi, ja zajmę się nim. Ten mały chce kupić moją farmę, ale nie możesz jej sprzedać, to ma być nasz dom. Dan będzie potrzebował pieniędzy na prawnika. 10 000 w gotówce. Wróć na grilla, Walt. Przestań szukać okazji. Dan jeszcze nie przegrał. Dan, co mogę dla ciebie zrobić? Chcę wysłać 2 telegramy do Discovery w Kalifornii. Jeden do szeryfa Toma Harpera, drugi do Williego Kinga z Discovery Gazette. Oba o treści:
Fred McCarthy jest w Silverlode, twierdzi, że jest federalnym marszałkiem i ma nakaz mojego aresztowania. Proszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie, Dan Ballard. Dlaczego nie wyślesz telegramu do San Francisco? Tam rejestrują federalnych marszałków. Wybrałeś dobry dzień. Święto narodowe. Wszystkie urzędy federalne są zamknięte. Szkoda. Wyślij ten sam telegram do marszałka federalnego we Fresco. Jak skończysz, chcę wysłać wiadomość. Jak skończę. Nie ma pośpiechu. Co się dzieje? Telegraf nie działa. Ktoś przeciął przewody, prawda, McCarthy? Przestań, Dan. Nie miałeś nigdy wcześniej problemów z przewodami? Wiatr je zerwał albo bydło przewróciło słup. Więc wiesz, jak to naprawić. To mnóstwo przewodów. Nie chcesz, żeby zabrali Dana, prawda? Oczywiście, że nie. Wezmę sprzęt. Rose, Dan czekają na was w szkole. Obiecaliście, że będziecie sędziami. Może lepiej, żeby tylko Rose poszła. Dan, niektóre matki w tych okolicznościach. Mamy już wystarczająco sędziów. Rozumiem. Nie wszyscy myślą tak jak ona. Nie pójdę bez Dana. Idź, mam coś do załatwienia. Nie martw się, będzie ze mną Mitch, szeryf i marszałek McCarthy. Napijesz się, szeryfie? Nie piję na służbie. Co podać? Whisky. Witaj, Mitch. Miło cię widzieć, Dan. Nie masz poczucia humoru? Zawołaj Dolly. Zaraz do was wrócę. Do zobaczenia później. No proszę, dotarłeś, marszałku. Czego chcesz? Czyż to nie pan młody, taki elegancki? Nie boisz się tu ze mną pokazać? Ludzie mogą pamiętać, że często widywali nas razem. Dzięki. Potrzebuję twojej pomocy, Dolly. To musi być ważne, skoro zjawiasz się tu w dniu ślubu. Tonący brzytwy się chwyta. Brzytwy? Ci trzej mężczyźni tam są podobno zastępcami marszałka. Podobno? I mam się nimi zająć, tak? Chcę, żebyś pomogła mi przekupić jednego. Słuchaj, dokonałeś wyboru. Nie mogę cię winić za to, że złapałeś się najbogatszej dziewczyny w mieście. Niech ona ci pomoże. Ale skoro pytasz, Johnson to najsłabsze ogniwo. Znam się na mężczyznach, a on teraz najchętniej byłby gdzie indziej. Wyciągniesz go stąd? Radź sobie sam. Kiedyś byłeś bardziej przekonujący. Myślałem, że z nią skończyłeś. Co chcesz zrobić? Ryzykuję. Zapłacę 2 razy tyle, co McCarthy. Próbujesz przekupić marszałka federalnego? $1000 dla tego, kto zacznie sypać. Dokąd teraz, panie Ballard?
Do sądu. Przyjdę. Johnson, niepokoisz mnie jak kiedyś Williams. Potrzebuję kolejnego drinka. Miej go na oku. Co daje McCarthy'emu prawo do ścigania Dana? Najprościej mówiąc, prawo. Czyli też cię omotał. Nikt mnie nie omotał i ma być spokój. Sąd. Johnson? Niedługo wrócę. Dokąd idziesz? Do sądu posłuchać przemówień. Ale w biegu ludzkich wydarzeń nadchodzi moment, gdy jeden naród musi zerwać więzi polityczne łączące go z innym i zająć swoje należne miejsce wśród potęg świata. Musi się odłączyć. To nie na miejscu. Jestem pewien, że pan Ballard nie chciał przeszkadzać. Kontynuuj, Clarice. Ale w biegu ludzkich wydarzeń... Ale w biegu ludzkich wydarzeń nadchodzi moment... Jestem pewna, że panna Dolly nie chciała przeszkadzać. W porządku, Clarice. Czułbym się tak samo, gdybym miał przemawiać przed tłumem morderców, bandytów i rewolwerowców. Idziemy do domu. To nie jest miejsce dla niewinnych dzieci. Dokąd zmierza to miasto? Gdzie Ballard? Jesteś w to zamieszana. Gdzie on jest? Nie mów, marszałku, że zgubiłeś więźnia. Szeryfie, powiedz im, że pomagają przestępcy. Johnson. Więc o to chodzi. Ostrożnie. Masz coś do powiedzenia? Wystarczy, by McCarthy zawisł. Ale będzie cię to kosztować 5000. Umowa stoi. W gotówce? Gdzie? Kiedy? Stajnia za pół godziny. Spóźniłeś się. Twój szczur mnie złapał. Dobra, Ballard. Na zewnątrz. Nie zrozumcie mnie źle. Ballard nie próbował uciekać. Jak sam twierdzi, jest niewinny. Po prostu szukał cichego miejsca, by pomyśleć, prawda? Wcale nie zachowuje się jak niewinny. Pewnie wymyśla jakąś bajeczkę dla sędziego. Szeryfie, musimy dać Ballardowi udowodnić swoją niewinność. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek w mieście miał co do tego wątpliwości. Dokąd to? Odprowadzę pannę Evans do domu. Mówcie dalej. Nie chciałem przerywać. Słyszałaś kiedyś bajkę o wścibskiej kocicy? Tak. Nienawidziła szczurów. Ile ci zaoferował? Nie odważysz się. Chłopcy, mamy tu bohatera. Kiedy Ballard próbował uciec, Johnson sam go powstrzymał. Kto by pomyślał? Wicker, zabierz go na drinka. Bohaterstwo sprawia, że człowiek staje się spragniony i nerwowy, tak jak Williams. Pamiętasz?
Kirk, chodź ze mną. Dom Evansów ma też tylne drzwi. Ciekawe, co łączy Dana i tę kobietę. Że też ośmieliła się przyjść tu między porządnych ludzi. Nazywasz siebie porządną? Oczywiście. Więc cieszę się, że ja taka nie jestem. Panie Elmwood, odrobina życzliwości w tym momencie. To życzliwość czy ślepota, pastorze, zapominać, że Dan ściągnął na to miasto groźbę rozlewu krwi. Gdyby był niewinny, opuściłby miasto ze strażą, a nie wywoływał zamieszki. Pastorze, obawiam się, że niektórzy z pańskiej trzody potrzebują odwszawienia. Nie pozwolę, by mój syn zginął i by niewinny człowiek został zastrzelony z zimną krwią. Zachowujesz się jak dziecko. Jeśli Dan będzie musiał jechać do Discovery, jadę z nim, zastąpię Mitcha. W całej mojej karierze prawniczej nie słyszałem, żeby marszałka eskortowali przyjaciele więźnia. A ja nie spotkałem marszałka jak McCarthy. To wściekły pies, morderca opętany nienawiścią do Dana. Jeśli ktoś tu jest opętany, to ty. Masz obsesję, by chronić Rose i Mitcha przed rzeczywistością. Tato, broń nie będzie potrzebna. A Dan nie będzie musiał wyjechać. Co znów wymyśliliście? Powiedz im, Dan. Rozmawiałem z Johnsonem, człowiekiem McCarthy'ego. Okazuje się, że jest wiele powodów, by to on zawisnął. Wiedziałem. To będzie sporo kosztować. Ile chce? 5000. Twoja niewinność jest warta każdej ceny. Musisz mnie puścić, jeśli chcesz, żeby Dan dostał pieniądze. Jeśli ci się nie uda, sam założysz sobie stryczek. Musi się udać. McCarthy już zawiązał pętlę na mojej szyi. Raczej na mojej. Czemu? Za utrudnianie pracy marszałkowi federalnemu. On nie jest marszałkiem. Dokumenty mówią co innego. Dan, odpuść, albo będę musiał cię aresztować. Pół godziny temu Dan mógł wywołać lincz. Zginęliby ludzie. Wooly, jesteś mi coś winny. Dan ma dokończyć swój plan, jasne? Jeśli się nie uda, to ja za to odpowiem. Jeśli Johnson nie zacznie mówić, zacznie, jeśli odciągnę go od reszty. Zatrzymajcie McCarthy'ego tak długo, jak się da i idźcie do sędziego. Spotkamy się, gdy zdobędę dowody. Stój. Nie przejdziesz. Wyjdę i odwrócę jego uwagę. Weź moją broń. Schowaj ją. Stój tu i kiedy ci skinę, otwórz drzwi. Szybko. Marszałek zaraz wejdzie. Gdzie mój więzień? Z moim bratem, to znaczy... Znalazłeś go? Co się stało? Ballard mnie zaatakował. Myślałeś, że pomagasz przyjacielowi, a tak naprawdę teraz będę mógł go zastrzelić. Chyba że strzeli pierwszy. Ma moją broń, a wiesz, że jest szybki. Johnson. Co wiesz o Ballardzie? Jest tu zaledwie 2 lata, a wcześniej? Możecie go bronić, ale nie wiemy, kim był wcześniej. Kiedykolwiek zapytałeś go, czy był rewolwerowcem? Oczywiście, że nie. Chce żyć. To lepiej się zamknij. Pij, Johnson, dziś 4 lipca. To powód dobry jak każdy inny. Zobaczę, co z końmi. Nic im nie jest, siadaj. Mój ma obluzowaną podkowę, lepiej ją poprawię. Pójdę z tobą. Zrobisz coś dla mnie? Dla damy wszystko. Cała ta sprawa z Ballardem jest skomplikowana. Może ty nam wyjaśnisz, o co chodzi.
Panowie, marszałek opowie nam całą prawdę o Ballardzie. Słyszałem, jak ten tutaj mówił, że Ballard to rewolwerowiec. Gdyby nie był niebezpieczny, nie przyjechałoby po niego 4 ludzi. Co zrobił? Z tego co wiem, zastrzelił kogoś podczas pokera. Może oszukiwał. Przeciwnie, to Ballard oszukiwał. Mów dalej, przystojniaku. W grze było 5. Stawka wynosiła $20,000. Ballard miał 4 króle. Facet oskarżył go o oszustwo, odwrócił się, by wezwać szeryfa, a Ballard strzelił mu między łopatki. $5,000? Przelicz. Co kupuje? McCarthy nie jest marszałkiem. Potrzebuję dowodu. Mogę pokazać ci, gdzie przecięliśmy linie telegraficzne. Mów dalej. Szeryf był przyjacielem Ballarda, więc uznano to za samoobronę i go wypuszczono. A jaki związek ma z tym marszałek? Ach, tak. Fred McCarthy usłyszał o strzelaninie. Ofiarą był jego brat. Fred został marszałkiem i ruszył na poszukiwanie Ballarda, który zniknął bez śladu. 2 lata zajęło McCarthy'emu namierzenie Ballarda. W międzyczasie zebrał dowody, świadków, uzyskał nakaz i oto jesteśmy. Wygłaszasz przemówienie na 4 lipca? Nie, po prostu. Ballard tu był? Znowu zgubiłeś swojego więźnia? Gdzie Johnson? Był tutaj. Chyba poszedł do stajni podkuć konia. W rowie w Kalifornii jest pochowany Williams. To on sfałszował nakaz. McCarthy go zabił, bo przestał być potrzebny. Ja będę następny. Chcę ochrony. Mam żonę i 2 dzieci. Chcę ich jeszcze zobaczyć. Zostań tu. Ballard? Wyjdź, albo cię tam spalę. Jeśli otworzysz... Czy jest tam szeryf Woolley? Jesteś aresztowany. Pozwól zająć się tym marszałkowi. Dobry pomysł. Sprowadź sędziego Cranstona. Johnson wszystko mi powiedział. Sprowadzę sędziego. Mamy jakieś 5 minut. Powinno wystarczyć. Wicker, pilnuj tylnego wyjścia. Jeśli będzie próbował uciec, zastrzel go. To moja sprawa, szeryfie. Wiem, że jesteś uzbrojony, Ballard. Rzuć broń i poddaj się. Stawiasz opór. Ballard właśnie zastrzelił Johnsona. Idę po niego. Przyszedłeś tu rozmawiać, Ballard. Wygłoś swoją przemowę wartą $20,000. No dalej, mów. Wiesz, że wygrałem te pieniądze od twojego brata. I że to on pierwszy sięgnął po broń. Tak, ale nie rozmawiasz teraz z sędzią. Mówię wam, Ballard to morderca, powinien zostać powieszony. Milcz, to moje miasto, przejmuję dowodzenie. Przyszedłem tu się dogadać albo cię zabić.
Albo jedno i drugie. Nie ufasz mi? Jaka jest twoja propozycja? Nie jesteś aż taki głupi. Chcę pieniędzy. Nie schowasz 5000 krów w kieszeni. Nieźle się tu urządziłeś. Oddaj mi swoje rancho w zamian za życie. Chciałbym poślubić ładną dziewczynę, może twoją. Nie rób nic głupiego, Dan, mam go na muszce. Nie ruszaj się, McCarthy. Usłyszałem wystarczająco. Złaź stamtąd, albo dam Ballardowi cię zastrzelić. Otwieraj, Dan, przyszedł sędzia. Rzuć broń. Nie mieszaj się, opuść broń. Sprowadźcie lekarza. Zabiłeś mojego męża. Na to chciałeś 2 godziny? Nie, sędzio. To broń Johnsona i McCarthy'ego. Kłamie. To on zabił szeryfa i postrzelił mnie. Zapytajcie Johnsona. On nie żyje. Więc pewnie też postrzeliłem własnego zastępcę. Dlaczego miałbym zabić szeryfa? Był moim przyjacielem. Żyłem wśród was, byłem uczciwy. Czy moje słowo nic dla was nie znaczy? Są tu 2 martwi ludzie. Człowiek musi wierzyć temu, co widzi. Słyszeliśmy strzały. Co masz na swoją obronę, Dan? Mów, człowieku. Dlaczego zabiłeś szeryfa? Jesteś winny, Dan, lepiej się poddaj. Jesteście bandą tchórzliwych hipokrytów. Dan Ballard nie zrobił wam nic złego, a niektórzy z was wiele mu zawdzięczają. Zamierzacie uwierzyć McCarthy'emu? Współczujemy ci, Rose, ale musimy patrzeć na fakty. Myślę, że bawiliśmy się już wystarczająco długo, prawda, sędzio? Pozwól nam zabrać stąd Ballarda, zanim jeszcze ktoś zostanie ranny. Lepiej się poddaj, Ballard, ci ludzie dość wycierpieli. Jeśli człowiek strzela do swojego przyjaciela, nie zasługuje nawet na proces. Zrób coś, Dan. Przestań, Rose. Jemu nie pomożesz, a sobie możesz zaszkodzić. Dan, próbowałem ci pomóc. Dla dobra własnego i Rose nie sprawiaj więcej kłopotów. Lepiej się poddaj, Ballard, póki jeszcze masz szansę. Nie ruszaj się, McCarthy. Trzymaj ręce w górze. Wychodzę. Przesuńcie się. Zabiję go za to, co jej zrobił. Chodzi o to, co ty i to miasto zrobiliście jemu. Lepiej niech lekarz obejrzy twoją głowę, McCarthy. Przejmuję dowodzenie. Dziękuję, sędzio. Przyprowadźcie go żywego, jeśli to możliwe.
Naprawiłeś te przewody? Co do diabła? Naprawiłem. Wysłałeś moje wiadomości? Dopiero wracam. Wyślij je. Idę po broń. Ballard zabija każdego, kogo spotka. Właśnie dopadł Mitcha Evansa i 2 zastępców szeryfa. Kto cię tu zaprosił? Cicho. Masz tu pet. Chcesz, żeby mnie zabili? Nie szukają ciebie, tylko mnie. Więc jesteś rewolwerowcem. Całe miasto przeciwko tobie. Marne szanse. Co za mężczyzna. Mam wielu przyjaciół. Takich jak Mitch Evans? To na zawsze przekreśli cię u Rose. I ja jestem inna. Nie przejmowałabym się, gdybyś zastrzelił mojego faceta. Ktoś powinien był to zrobić. Zostań tu do zmroku, zajmę się tobą, skarbie, będziesz bezpieczny. Dolly, otwórz drzwi. Dan Ballard gdzieś się tu ukrywa. Więc go znajdźcie, ja jestem zajęta. Szukam Ballarda. Trzymaj nos z dala od mojej sypialni. Kto tam jest? Nikt, właśnie wyszedł. Kto to był? Nie spytałam, ale to nie Ballard. Jest gdzieś w pobliżu. McCarthy się tobą zajmie, idziemy po niego. Mogę cię stąd wyciągnąć. Jak? Po zmroku zdobędę konie, ukradnę trochę jedzenia od targata. Możemy się ulotnić i zapomnieć o tym mieście. My? Nigdzie się nie wybieram. Więc będziesz martwym kowbojem. Nawet Rose nie chce, żebyś żył, odkąd zastrzeliłeś jej brata. Jesteś w porządku, Dolly. Przykro mi, że tak się to potoczyło. Ile przeżyjesz na zewnątrz? Nie zdążysz się nawet pomodlić. I po co? Jesteś kobietą, powinnaś wiedzieć. Dla Rose? Taka dziewczyna nie będzie z rewolwerowcem. Dla porządnych kobiet są ważniejsze sprawy niż mężczyzna. Przykro mi. Jeśli musisz, to musisz. Otwieraj. Kto tam? Marszałek McCarthy. Idź świecić odznaką gdzie indziej. Otworzysz, czy mam sam wejść? Muszę się ubrać. Wchodzę.
Rozgość się. Jesteś strasznie niecierpliwy, jak na faceta z bronią. Gdzie on jest? Kto? Ballard. Sprawdź, może zamiotłam go pod dywan. Zabiliśmy to, żeby nie weszły tu szczury. Ale jak widać, nie działa. Myślisz, że to jakaś francuska komedia? Jeśli tu jest, to wiesz gdzie, powiedz mi. Prawdziwy twardziel, co? Gdybym wiedziała, i tak bym ci nie powiedziała. Pogódź się z tym. Lubię kobiety z charakterem. Gdybym miał więcej czasu... Poszedł. Wszyscy piją na dole, więc budynek powinien być pusty. McCarthy może być w środku. Sprawdzę. Wziąłem swoją 44, nie używałem jej od lat. Widziałem kiedyś powieszenie. Złodziej koni tańczył w powietrzu jak Judasz. Widziałeś dziury po kulach w tych zastępcach? Prosto między oczy. Mitch Evans się uchylił, dostał tylko w rękę. Nie ma wystarczającej kary dla człowieka, który strzela do przyjaciół. Nie przyłączysz się Dolly? A co świętujecie? Miało być wesele Dana Ballarda, teraz to jego pogrzeb. Nie mów, że nie żyje. Jeszcze nie, ale wkrótce. Mężczyzna, który go dopadnie, będzie mógł dodać wszystkie ofiary Ballarda do swojej listy, a ja smażę sobie mózg, naprawiając druty dla mordercy. Twój mózg był usmażony już wcześniej. Wiesz, co myślę? Myślę, że Dan Ballard sam przeciął te druty. Były przecięte, widziałem to, kiedy je naprawiałem. Blefował, kiedy kazał mi wysłać... co? Telegramy do Discovery. Wyślij je i udowodnij, że kłamie. Nie muszę, poznaję blef, kiedy go widzę. Powinieneś. Paul, pomóż mi z tymi szklankami. Twojej firmie nie spodoba się, że odmówiłeś wysłania. Nie muszę wysyłać w Dzień Niepodległości, tylko w nagłych wypadkach. Co cię tak bawi? Po prostu pomyślałam, co by powiedziała twoja żona, gdyby wiedziała, że jesteś tu sam ze mną. Muszę się napić. Dziękuję, Dolly. Żegnaj, głupku. Marszałku, Kirk i Wicker nie żyją. Wiem, słuchajcie. Ballard nie ucieknie, drogi są zablokowane. Mianuję każdego z was zastępcą szeryfa. Idźcie po broń. Linczowanie prowadzi do upadku miasta. Dajcie Ballardowi się poddać. Widzieliście, kim jest Ballard. Trzeba go dorwać jak najszybciej. Przeszukamy każdy dom.
Trzymajcie kobiety i dzieci z daleka i nie pijcie. To brudna i niebezpieczna robota. Ruszamy. To tylko draśnięcie. Uważaj na siebie. Obejrzę to jutro. Chodźcie, gdzieś tu się ukrywa. Sprawdźmy stodołę. Dorwę Ballarda. Przestań, Mitch, to twoja wina. Rose. Jak Mitch? Dobrze. To tylko powierzchowna rana. Przyszedłem powiedzieć, że mi przykro. Mogłeś go zabić. Mam być wdzięczna? Dan, dlaczego się nie poddasz? Strzelanie nie pomogło, a ty wciąż nic nie wyjaśniłeś. Poddać się? Jakie mam szanse? Myślisz, że ktoś mi uwierzy? Słyszałaś, sędzia powiedział, że papiery McCarthy'ego są autentyczne. Nawet ty mi nie wierzysz. Próbowałam. Musisz mi zaufać. Mam jedną szansę, żeby tu zostać i się oczyścić. Muszę dorwać Paula Herberta. Zmuszę go do wysłania telegramów i siedzenia tam, dopóki nie dostaniemy odpowiedzi. Jestem niewinny, ale muszę to udowodnić. Wierzę ci, Dan. Proszę, uważaj na siebie. Tak myślałem. Nie zrobiłeś już dość złego? Zrobiłem to, co musiałem. Zabrałeś mi córkę. Próbowałeś zabić mojego syna. Zniszczyłeś pokój i porządek w porządnym miasteczku. Teraz oddam cię w ręce prawa. Wychodzę. Jeśli otworzysz te drzwi, zabiję cię. Ojcze! Zostaw broń, panie Evans, albo strzelę. Teraz się odwróć. Wejdź do pokoju. Jeśli zobaczysz McCarthy'ego, powiedz mu, że mnie tu nie ma. Co to był za strzał? Czyściłem broń. Przypadkiem wypaliła. Ballard tam jest, prawda? Ma pana na muszce. Ukryj się w stodole, przyślę doktora. Muszę dostać się do telegrafu. Wszystko zależy od tych wiadomości. Wyglądasz na zmęczoną, Rose. Lepiej odpocznij. Tak, odpocznę, a oni będą na niego polować. Może nawet się zdrzemnę, dopóki go nie zabiją, albo on nie będzie musiał zabić Mitcha lub ojca. Wy, lekarze, nigdy nie mówicie z sensem?
Paul, otwieraj. Chcą cię zabić, lepiej się poddaj. Wstrzymać ogień. Chcę cię żywego, Ballard, ale to twój wybór. Nie podchodźcie. Przejdziemy się, sędzio. Pastorze, zamierzam wejść do kościoła. Żeby dokonać morderstwa, to zależy od Ballarda. Jest nieuzbrojony, więc każ mu się poddać. Nie mnie go osądzać. Ja się tym zajmę. Wierzę, że Dan Ballard chce tylko sprawiedliwości. Nie idź tam, Mitch. Godzinę temu szeryf Woolley, Wicker, Kirk i Johnson jeszcze żyli. 4 porządnych mężów i ojców nie żyje. A ten, który uczynił ich żony wdowami, a dzieci sierotami, jest bezpieczny. Tam, w środku. Tato, gdzie jest Paul Herbert? Wracaj do domu, to nie miejsce dla kobiety, ani dla mężczyzny. Odsuń się, pastorze. Dan Ballard szukał tu schronienia. A jakie schronienie mieli ci, których Ballard zamordował? Chodźcie, wchodzimy. Proszę, dajcie nam zaprowadzić porządek. Na waszych twarzach widzę zemstę i zniszczenie. Sprawdźcie tam. Zostańmy tutaj. Jeśli spróbuje uciec, dopadniemy go. Paul, wysłałeś wiadomości od Dana? Nie będę pomagał mordercy. On nie jest mordercą. Zrób, co mówi Paul. Jak śmiesz do mnie mówić? Będę do ciebie mówić, gdzie i kiedy zechcę. Lepiej wyślij wiadomości Ballarda, albo twoja żona dowie się więcej, niż byś chciał. To kłamstwo. Wiem, ale kto ci uwierzy? Kto uwierzył Ballardowi? Idziemy. Tam go nie ma. Tylne drzwi zamknięte. Marszałku? Ślad krwi prowadzi na górę. Dorwę go. Nie. Czekałem na to 2 lata. Pamiętaj przykazanie, nie zabijaj.
Nie mogę się połączyć. Próbuj, Paul. Pośpiesz się, proszę. Tam jest. Spójrzcie. Powiedzcie im, żeby przestali strzelać. Szybciej, Paul. Nie mogę, to nielegalne. Pisz. Czekaj. Twoi przyjaciele chcą cię zabić, Ballard. Dogadajmy się, a wyciągnę cię stąd. Zgoda. Czego chcesz? Twojej posiadłości, ziemi, bydła i pieniędzy. Zgoda. Jak mnie stąd wyprowadzisz? Potrzebujesz aktu przeniesienia. Wyprowadzę nas. Wciąż jestem marszałkiem federalnym. Idziemy. Sędzio Cranston, przeczytaj to. McCarthy nie jest tym, za kogo się podaje. Poszukiwany za morderstwo i kradzież bydła. Dan Ballard niewinny zarzutów. Nic ci to nie da. McCarthy kłamał cały czas. Idziemy. Nikt tu nie wejdzie. Cofnij się. Nie strzelajcie. Będzie musiał tędy zejść. Wygląda na to, że czekają na ciebie. I tak najpierw dorwę ciebie. Ile masz nabojów? 2, 3? McCarthy nie żyje. Kula prosto w serce. Ale Ballard nie miał broni. Kula odbiła się od dzwonu. Zabiła go. Akt Boży. Dan, mówię w imieniu nas wszystkich. Przykro nam. Przykro wam? Chwilę temu chcieliście mnie zabić. Zmusiliście mnie do obrony, do walki o życie. Nie wierzyliście mi. Moje życie zależało od jednej kartki. A wam jest przykro. Skąd mamy wiedzieć, że telegram jest prawdziwy? Trafimy za to do więzienia. Nie można igrać z rządem. Uspokój się, Polly. Chyba że chcesz, by twoja żona dowiedziała się, jak naprawdę się bawisz. I pewnie by ci uwierzyła. Wpakowałem się. Rozwód czy nie, wyjdę i powiem prawdę. Że te telegramy były fałszywe i że zmusiłaś mnie do ich napisania.
To wiadomość dla Dana. Od szeryfa Harpera z Discovery. Co mówi? Fred McCarthy poszukiwany za morderstwo i kradzież bydła. Marszałek federalny w drodze do Silver Lode. Tekst polski Katarzyna Gajewska. Czytał Maciej Więckowski.